Co z nią zrobiłeś? Gadaj! Gdzie ona jest? Pan Artur Wracki? A co? Komisarz Agata Rychlik? Komisariat na Gorczaku. Jest pan zatrzymany w sprawie ciężkiego pobicia Michała Legera. Proszę się odwrócić, ręce do tyłu. Skuj go. A fura nie zostawię tak, bo pół godziny zajebią. Proszę się nie przejmować furą. Do radiowozu. Magda, to jest jakiś chlew czy pub? Podłoga aż się klei od wejścia. W toaletach syf. Kto dzisiaj sprząta? Kto jest na grafiku? Dlaczego ty, dziewczyno, nad tym nie panujesz? Pani Mario, No, chcesz być menadżerem? To musisz mi udowodnić. No chyba się nie będziesz tutaj tak mazać, co? ja nie wiedziałam, że to wszystko się tak skończy. Co? Skąd pani tyle siły bierze? Niech mi pani powie. O czym ty mówisz? Co ty w ogóle bredzisz? To pani nie wie. Niech pani sobie usiądzie. Ja wezmę coś tutaj, zaraz do cucenia znajdę, żeby mi pani nie zemdlała. Pani syn, Marcin, Co mój syn? no zmarł przecież. Dziś w nocy. Mój syn? A kto ci to powiedział? Pan Henio przyszedł rano i mi powiedział. Pani Mario, moje najszczersze kondolencje, bardzo jest mi przykro. Kto uśmiercił mojego syna? Co? No kto gada, że Marcin nie żyje? Sam przecież tego nie wymyśliłeś. No ja? To znaczy, Zbycho mi powiedział pod klatką, że nie ma hrabiego, że wykitował, że kopnął w kalendarz i finito i że po chłopaku już jest. Mój syn żyje i nadal walczy. Potoczni zawsze walczą do końca. A ty jak będziesz roznosił takie plotki, to nie ręczę za siebie. Rozumiesz? Ty też nie powtarzaj takich głupot. Zrób mi kawę i to mocną. Całą noc siedziałam w szpitalu u Marcina. Wstawaj, Sławek, wstawaj. Dopiero od 11 jest leżakowanie. Jezus Potoczny. Moje kondolencje. Kto umarł? Ty nie wiesz? Twój brat. A, to wiem. To już mi mówili na stacji benzynowej. W piekarni rano też im mówili. Ja wiem. Artur Wracki. A dzień dobry, to koza zjadła. Wypuśćcie go, on jest niewinny. Nie znam żadnego Artura. A tym bardziej Wrackiego. Pani sobie spocznie i poczeka. Na co?
aż się dowiem, czy taki tu w ogóle jest i dlaczego. To niech się pan dowie natychmiast. Kim jest dla ciebie Michał Legar? Nikim. Tak? To dlaczego go skatowałeś? Ledwo przeżył, jest w stanie krytycznym. Wiem, jak bić, nic mu nie będzie. O, specjalista się znalazł. Tak się składa, że przyjrzałam twoją teczkę. Jest imponująca, w wieku 18 lat, pierwsze zawiasy, wcześniej rozboje, kradzieże. Co drugi nastolatek na Gorczaku tak ma. Przestań tu pieprzyć i odpowiadaj, dlaczego go pobiłeś. Bo ten skurwiel zrobił coś mojej dziewczynie. Co takiego? Dokładnie nie wiem. Ale zniknęła kilka dni temu. Zero sygnału, nic, cisza. A normalnie to jest przyklejona do telefonu. To dlaczego tego nie zgłosiłeś na policję? Serio mnie pani o to pyta? W dupie nas macie. Sami sobie dajemy radę. Jak nazywa się twoja dziewczyna? Zuza. Bojarska, a co? A dlaczego uważasz, że to pobite ją skrzywdził? Co takiego się wydarzyło? Ktoś mi powiedział, że robi mnie bokiem. Że z nim. 4 dni temu zapytałem jej, o co chodzi, a ta mówi, że nie wie o czym. Ja do niej mówię. No i przesadziłem trochę. Co to znaczy? Ją też pobiłeś? Kobiet nie bije. Powiedziała, że nie chce być zazdrośnikiem, który nie panuje nad słowami, że się mnie boi. Wyszła z płaczem. Myślałem, że wróci, że się odezwie za dzień, 2. Ale nie. A może ona po prostu wyjechała, bo miała cię dość? A ty nasłuchałeś się plotek, pobiłeś tego gościa i będziesz za to siedział. To nie były plotki. Nieraz słyszałem, że Zuza jest taka zajebista, uważaj. I nagle ktoś mi pokazuje zdjęcie z imprezy i widzę ją z tym kutasem Legarem, który aż się cały do niej ślini. A potem znika. To co, chyba wszystko jasne, nie? Nie do końca. Jest jeszcze parę innych możliwości. Dlatego takimi sprawami zajmuje się policja. Napisz mi jej numer telefonu i adres. Dobra. Zabierz go na dołek. Przeszkadzasz mi, czego chcesz? Pani Mario, ja to chciałem przeprosić, bo ja to nie chciałem nic złego, tylko ten Zbycho mi tak nagadał, no to ja powtórzyłem tę tragiczną wiadomość. Tragiczną i niesprawdzoną wiadomość. Pani Mario, jak ja bym wiedział, że ten Zbycho tak pieprzy jak potłuczony, to ja bym mu gębę obił przecież. Czy ty naprawdę taki głupi jesteś, czy tylko udajesz? Naprawdę nie rozumiesz, że komuś zależy, żeby Gorczak uśmiercił hrabiego? Żeby ludzie gadali, że to już koniec potocznych? No ja to nie tutejszy jestem. Dobrze wiesz, o czym ja mówię, durniu. A jak nie? Jak masz zamiar dalej marnować mój czas, to morda ci ręcznie wytłumaczy, dlaczego nie powinieneś tego robić. Ale nie trzeba nic tłumaczyć w ogóle. Myślałam, że z ciebie będzie większy pożytek. Morda, wyprowadź go Ale i żeby tu więcej już nie wracał. Pani Mario, ale ja zrobię wszystko. O! Potoczne. Słyszałam. Bardzo mi przykro. Agata, w głuchy telefon to bawiłem się, jak byłem w podstawówce. Zapewniam cię, że mój brat żyje, chociaż no niestety jest w ciężkim stanie. Ale stary, cały Gorczak gada, że... Może i gada, ale to jest sól na rany. Po prostu chcą wykończyć nerwowo moją matkę, rozumiesz? Jezus Chryste. Ja myślałam, byłam pewna, że... Strasznie się przepraszam. Dobra, nieważne, nie ma tematu. Zuzanna Bojarska, 27 lat, zaginęła. Jej chłopak twierdzi, że od 2 dni nie ma z nią kontaktu. Przekazałam jej numer telefonu technikom. Moi ludzie czeszą jej social media. Mam prośbę. Mógłbyś popytać w szpitalach i na dzielni?
Wysłałam ci już jej fotę na maila. Ja jadę przeszukać mieszkanie tego pobitego chłopaka. Jakiego pobitego chłopaka? Być może ją uprowadził. Jej chłopak tak twierdzi. Kto go pobił? Nie wiem, zaraz się zorientuję. Wszystko ci wytłumaczę później. Na razie mi zależy, żeby jak najszybciej ją znaleźć. Dzięki. Tematem numer 1 na dzielnicy nadal była strzelanina mojego brata z Czarnym. Po niej mój brat wylądował w szpitalu, w śpiączce, natomiast Czarny zapadł się pod ziemię. Ja też nie mogłem przestać o tym myśleć, więc żeby zająć głowę, brałem wszystko, co dawała mi Agata. To pani tam była! Zabraliście Artura, bo co? Bo pobił jakiegoś świra Michała? Należało się mu. Przepraszam, ale ja nie wiem, o co pani chodzi. No to on, Michał Legar. Chciał mnie kiedyś zgwałcić. Zdaje sobie pani sprawę, że to są poważne zarzuty? A jak ktoś próbuje kogoś zgwałcić, to jest jakiś light? Serio to pani mówi? Nie to miałam na myśli. Dobrze, na spokojnie. Zgłosiła to pani na policję? A jeśli tak, to kiedy? Nie, ja nie chciałam o tym mówić, ale teraz jeżeli mogę pomóc Arturowi, to wszystko powiem. Dobrze. Zaprowadź panią do Potocznego, ja muszę jechać. Przepraszam. No, to się pani doczekała. Cześć, mamo, to ja. Słuchaj, pewnie do ciebie dotarły już te plotki o śmierci Marcina, więc nie słuchaj tego. Nie daj się sprowokować. Proszę cię. Przeżyłam komunę, przeżyłam upadek komuny, przeżyłam śmierć waszego ojca. Wszystko przeżyję. O czym ty mówisz? Nie mogę teraz rozmawiać. Uważaj na siebie, Andrzej. Pa. Sprawa jest potoczna. Rychlik prosiła. Pani chce złożyć zeznania. Dzień dobry. Dzień dobry. A jakie zeznania? Chciałam zgłosić próbę gwałtu. Proszę bardzo. Pani wsiądzie. Pani Mario, a pani to się dalej na mnie gniewa? No bo wie pani, jak to ze mną jest, no. Rozum wolniejszy od języka. Ale serce mam na dłoni. Zajmij się robotą, Magda. Toalety mają lśnić. Twoje gadanie mnie teraz nie interesuje i nie jest mi teraz potrzebne. I widzisz, Staszek, co ja tutaj mam? Wszystko załatwione. Tak jak szefowa prosiła. Świetnie. A teraz daj mi pomyśleć, co dalej z tym zrobić, morda. Tym razem zrobię to tak, jak ty byś to zrobił, Staszek. No proszę. A gazowa? Jest coś jeszcze. Czekaj. 800. No proszę. Gadzia, pigułę i koks. O, sporo tego. Wygląda, że handlował, chociaż papiery ma czyste. Zbierz wszystko, co się da do badań. Odciski palców, włosy i ślady biologiczne. Potrzebuję wyników jak najszybciej. Szukamy dziewczyny. Chcę wiedzieć, czy tu była. Jasne. Na jakiejś imprezie gadaliśmy z Michałem trochę dłużej.
Zwierzył mi się, że rozstał się z dziewczyną. Żal mi się go zrobiło. Zaczęliśmy razem tańczyć, całować. Potem gorzej się poczułam. Wyszliśmy się przewietrzyć. To nie był alkohol. Sugeruje pani, że Michał Legar podał pani pigułkę gwałtu? A co to za problem? Na każdej imprezie to krąży, a on podobno handluje po klubach. Rozumiem. Co było dalej? Pamiętam, jak przez mgłę siedzieliśmy w jakiejś bramie. Michał zaczął mnie dotykać. Prosiłam go, żeby przestał. Zaczęłam się bronić. Kiedy to było? Jakoś miesiąc temu zdjął mi koszulkę. Byłam zbyt słaba, żeby go odepchnąć. Potem wciągnął mnie głębiej w bramę. Uderzył mnie w twarz, poddusił. Ja ostatkiem sił kopnęłam go w krocze, uciekłam. Nie pamiętam, co się dalej stało, jak się znalazłam w domu. Pamięta pani, co to była za brama? Nie, A jacyś świadkowie? Zauważyła pani? nie wiem. A dlaczego pani od razu z tym nie przyszła na policję? Miałam dekolt do pępka, byłam nachlana, naćpana. Potem by się zaczęło, że sama tego chciałam. Wie pani co? Takie sprawy traktujemy bardzo poważnie. Dlaczego pani dopiero teraz zdecydowała się o tym opowiedzieć? Bo Artur tu jest, bo pobił Legara. Co jeżeli ten zjeb zrobi coś złego Zuzie? Ona może kryształowa nie była, ale nie zasługuje na to, żeby przytrafiło jej się coś złego. Pani mówi o tej zaginionej. Nie była kryształowa. Co to znaczy? Zuzka musiała uwieść każdego faceta. Nie wiem, nimfomania. Nie wiem, może nie powinnam tego mówić, ale Zuzka jak zobaczyła przystojnego faceta, to od razu przed nim nogi rozkładała. No co to ma wspólnego z tym pobitym chłopakiem? Oni kręcili ze sobą. Byli razem? Nie, ale bzykali się na pewno. To było widać. Jak przychodziłyśmy do baru pana brata, to potrafili ze sobą rozmawiać godzinami. Zresztą Michał był tam barmanem. Jeżeli pan tam bywał, to pewnie pan kojarzy. Happy hour zaczyna się za 3 godziny. Jest matka? No, właśnie nie ma. Ale ja prośbę mam, bo pani Maria to ona się chyba na mnie wściekła i czy dałoby radę, żeby się pan dzielnicowy za mną u niej wstawił? Znasz tego typa? Michał, to jest nasz barman. No ale w pracy to się nie raczył zjawić od 2 dni. Telefonów nie odbiera, nie wiem, w dupie ma tę pracę. To raczej już tych telefonów nie odbierze. Jak to? Handlował tu drogami? To porządny lokal jest. Porda. No. Nie no, ja to o niczym nie wiem. Michał jest spoko, naprawdę. Uczciwie pracuje, klientów zabawia, nawet nie pije w pracy. A tak właściwie to o co chodzi? Ty dziewczynę. Poznajesz? No, przychodzi tutaj często z taką jeszcze jedną. Jaką jeszcze jedną? Tą jakiej tam... Blanka? To ona? No, właśnie. One tutaj cały czas razem chodzą na wódeczkę, do kibelka nosek przypudrować. Takie tam klimaty. Słyszałeś? Porda? Nosek przypudrować. Nie? A mówi, że nie handluje tu nikt dragami. To jak wstawi się pan ze mną u pani Marii? Matka się nie przejmuje. Przejdzie jej. Zawsze jej przychodzi. Na razie. Bez sensu.
No i pojawiło się pytanie, czy to, co Blanka Targosz zeznała na temat barmana i jej przyjaciółki, było prawdą, skoro nagle odkryłem, że świetnie się bawiła w ich towarzystwie. Zostaw nas samych. Co z Zuzą? Macie ją? Macie ją? Przykro mi. Ale jej telefon nie logował się do sieci od 3 dni. To co tu kurwa pani robi? Szukajcie jej! Pracujemy nad tym. Czy masz klucze do jej mieszkania? Czego szukacie w jej mieszkaniu? Jej tam nie ma. Byliście na chacie u Legara? Ja pierdolę, mówię wam, że to ten skurwiel! A ja się pytam, czy masz klucze do mieszkania swojej dziewczyny, tak czy nie? Mam. Są przypięte do tych od mojej chaty. Ogarnie to pani komisarz. Ja mogę iść siedzieć za skasowanie tego frajera. Ale Zuza musi być bezpieczna. Pusto. Krew. Przyślijcie mi techników. Widok 14, mieszkanie 5 na CITO. Nie obchodzi mnie to ich obudźcie. Ja też wolałabym być teraz z dzieciakami w domu. Co myślisz? Raczej to jest za mało jak na zabójstwo. Na szczęście. Co wcale nie oznacza, że ta dziewczyna nadal żyje. Kierowniku! Klienta przyniosłem. No po co? Co po co? No, zagrożenie porządku publicznego wywołał. No na doły ich trzeba zgnuje. Ej! Sam jestem. Pouczenie mu dam. Dobranoc. Ale jak pouczenie? Co pouczenie? Jak on mnie normalnie w nocy zaatakował, no. I to jak se kulturalnie po 3 browarkach do domu wracałem, no. Obrabować mnie chciał. Nikt go teraz nie przesłucha. Ciebie też, Lolek. Zeznań nikt nie spisze. No i Zamknij się, bo jak cię szczelę, to ci 7 powylatują. Widzisz pan? Jak można takiego agresywnego puścić między ludzi? Ale jutro o 9:00 wypełniasz formularz i składasz oskarżenie o napaść. O, ma się rozumieć. Zanim pierwsze ptaszki zaćwierkają, no. Będę samego rana. Dobranocka na koszt państwa. a to co innego. A jak długo przyjaźnisz się z zaginioną? Z Zuzą? W sumie to tak za 4 lata się znamy. Okej. Mówiłaś, że Zuza to nimfomanka? To dziwne, bo czy tak się mówi o bliskiej koleżance? Podobno na imprezach byłyście nierozłączne. Chodziło mi bardziej o to, że ona ostatnio jakby się... Puszcza? No, może nie tak wprost, ale ostatnio spotykała się z tym Michałem. Ja mówiłam jej, że to psychopata, że on chciał mnie zgwałcić, ale ona dalej swoje. Impreza za imprezą, alkohol, kreski. Ja tylko jej pilnowałam. A jej chłopak o tym wiedział? Nie, on o niczym nie wiedział. On to nawet chciał się hajtać z Zuzką. Zabrał mnie do jubilera, żeby wybrać pierścionek, a ona tak go robiła. Ale to moja przyjaciółka, nie? Co miałam zrobić? I niczego mu nie powiedziałaś? Pani komisarz, każdy ma prawo wybierać, czego chce. Nie chciałam się wtrącać. Pani by się wtrącała? Wydaje mi się, czy tobie na nim trochę zależy. Po prostu szkoda mi go. To dobry chłopak, miał poukładane życie. Myjnie, dziewczynę, a teraz co? Pójdzie siedzieć? Wrócę za minutkę. I jak to wygląda? Przyciśnij ją, to puści farbę. Słuchaj,
A może ta zaginiona dziewczyna nie chciała z nim być? Może nie umiała mu powiedzieć, że jest niezainteresowana? Może się go bała, że ją pobije? Facet jest raczej impulsywny. A może właśnie odrzuciła zaręczyny, facet się wkurzył, zatłukł dziewczynę, a teraz próbuje wszystko zrzucić na tego barmana. Ma to sens. Tylko szkoda, że jedyna osoba, która mogłaby nam sporo na ten temat powiedzieć, wciąż leży nieprzytomna. Legar ma obrzęk mózgu. Jest w śpiączce farmakologicznej. Jeżeli z tego wyjdzie, to potrwa to kilka tygodni, jeżeli w ogóle chłopak przeżyje. Mam wyniki laboratoryjne z mieszkania zaginionej. Jest tam parę ciekawostek. Idę. Zadam ci takie pytanie. Kiedy ostatni raz widziałaś się z przyjaciółką? W sobotę w klubie Zuza trochę się napiła, wsadziłam ją do taksówki. A z Arturem? Na myjni, jak go pani aresztowała. A co tam robiłaś? Akurat tak byłam w pobliżu. A, byłaś po prostu w pobliżu. Mhm. Czyli widziałaś, jak go zgarniamy i pojechałaś prosto za nim? Tutaj. Tak po prostu. Przypadkiem. No, te ptaszki to chyba dzisiaj wszystkie zaspały, a ty razem z nimi. No ale co za kurwa 10. Wypełnić czytelnie i zgłosić pobicie potocznemu. Ale jakie pobicie? Co pobicie? Ej, a kto mi tutaj w nocy niespodziankę zostawił, co? Święty Turecki? No już kierowniku złoty, no miej pan zrozumienie, no. Działałem do późna z Majką i wyleciało mi ze łba. A w ogóle to ja nie czuję krzywdy żadnej, dla mnie to było, minęło, nie chcę chłop posiedzieć. O nie, Lolek, nie. Powiedziałeś A, trzeba powiedzieć P. Jak potoczny w tej chwili. Dzień dobry. My to się chyba znamy. Nie można chować takiej urody. To zbrodnia. W czym mogę pomóc? Ja z dzielnicowym potocznym muszę pilnie, ale anonimowo. No trudno. Proszę, piękna. Wygląda na to, że dziewczyny ostatnio nie za bardzo się lubią. O coś im poszło, tylko nie wiadomo o co. Masz wyniki z mieszkania zaginionej? Krew należy do Zuzanny Bojarskiej, natomiast znaleźliśmy tam też odciski Artura Wrackiego i Blanki Targosz, ale co ciekawe również Michała Legara. No innych nie znaleziono w bazie. Gdzie zaginiona ostatni raz się logowała? Osiedle Zarzecze i ostatnie połączenie z Blanką Targosz. Ciekawe. Potoczna jest sprawa do ciebie. Priorytet. Biegusiem. Wyślij mi dokładną lokalizację tego logowania. A jeśli macie. Jasne. Dzięki. Co się stało? Znowu masz problemy z moją matką? Przecież powiedziałem ci, że jeżeli... Nie o to chodzi. Jakby co, to mnie tutaj nie było, bo ja będę miała... Przesrane będę miała. Ja nie mogłam wczoraj gadać przy mordzie. No bo ten Michał, to ja do niego nic nie mam, to jest spokoziomek. Ale sprzedawał nas to i owo. No i te laski. Ostatnio Blanka kupiła od niego trochę towaru. No i Jesteś tego pewna? jeszcze jedno. Ja nie wiem, o co kaman, ale może to jest ważne, bo ta Zuza, no to ona rzeczywiście lubiła sobie czasem zabalować, ale ostatnio to już nie, no bo w ciąży jest. I? I
Powiedziała mi to tak w tajemnicy. Ja jej robiłam takie drinki bezalkoholowe, ściemniane, że może nie chciała, żeby się ludzie dowiedzieli czy coś. No i wiedziała jeszcze o tym ta jej psia-psi. Blanka. Dobra, spadam. Nigdy mnie tutaj nie było. Ciąża zaginionej Zuzanny Bojarskiej, narkotyki i ta dziwna słabość Blanki Targosz do faceta przyjaciółki. Na dodatek Blanka, w sumie chyba najbardziej podejrzana, przyszła na komisariat. Sprawa robiła się jeszcze ciekawsza. Agata? Co tam? Ta zaginiona jest w ciąży. A ona o tym wie. Jeżeli chłopak Zuzanny Bojarskiej wie o tej ciąży i ta historyjka z zaręczynami jest prawdziwa, to znaczy, że on by jej nic złego nie zrobił. Albo to nie jest jego dziecko. Blanka ostatnio kupiła sporą ilość dragów od tego popitego chłopaka. Więc do tej pory te wszystkie zeznania możemy wsadzić sobie wiesz gdzie. Co ona kombinuje? Co robimy? Puszczamy ją i będziemy obserwować. Dobra. Ja jej dam ogon, a ty przyciśnij jeszcze raz tego chłopaka zaginionej. Nic o tym nie wiedziałem, kurwa. Tak? A mnie się wydaje, że dowiedziałeś się, że twoja dziewczyna jest w ciąży z Michałem Legarem. Wkurwiłeś się. Spuściłeś jej manto trochę za mocno. Ukryłeś ciało, a potem spuściłeś manto jej kochasiowi. Co ty pierdolisz, kobieta? Z szacunkiem do kobiety. Pytam, zabiłeś Zuzannę Bojarską? Ja ją kocham. Wszystko bym dla niej zrobił. Jeśli to jest moje dziecko, jeśli ona jest w ciąży. Chociaż nie wiem, kurwa, ja już nic nie wiem, nie wiem. Nie wiem, czy mnie zdradzała, czy mnie nie zdradzała. Blanka nakręciła mi makaron na uszy. Gadała, że Zuzka to, Zuzka tamto. Blanka Targosz? Że na tej imprezie to z tym, a na tamtej z tamtym. Nie wierzyłem jej na początku. Ale w końcu... za którymś razem... Wszystko jasne. Przypilnuj pana. Dziękuję, do widzenia. Co tam, Agata, mów szybko. Chłopak zaginionej jest czysty. To Blanka nakręciła mu fazę zdrady jego dziewczyny. Jestem u niej. Przyjechała do kamienicy na Stachowiaka 54 idę tam. Kto to? Dobry. Przed chwilą weszła tutaj młoda kobieta. Chciałem z nią porozmawiać. Nic nie trzeba. Wszystko mamy, dziękuję. Blanka. Ja do niej. A, Blanka. A kto to? A jest tu taka jedna. Proszę pani, ktoś do pani. Kurwa mać babcia, miałeś nikogo nie wpuszczać, zamykaj te drzwi. Gdzie pan z tym pogrzebaczem? Otóż te drzwi powiedziałem! Na kolana. Kolana mówię! Kolana powiedziałem. Ręce na kark.
Ręce na kark i nogi na nogę. Noga na nogę, mówię. Łapa. Druga. Coś ty jej zrobiła? Mam nadzieję, że ta kurwa poroni. 05 do 00. Natychmiast potrzebna karetka na Stachowiaka 54. Młoda dziewczyna. Puls wyczuwalny, rozcięta głowa. Bez odbioru. Michał Legar. Nie wiadomo, kim będzie po przebudzeniu. Artur Wracki 2-3 lata spędzi w pierdlu. Nie wiadomo, kim będzie, jak wyjdzie. Zuzanna Bojarska, przyjaźń już raczej nie uwierzy. Zadowolona z siebie jesteś? Blamatyl. Środek na wrzody. W dużych ilościach powoduje poronienie. W Boga się bawisz? Po co jej to dziecko, skoro i tak Artura nie kochała? Za to ty go kochasz? Nie wiecie, jak to jest. Kiedy jest się takim samotnym, a obok siebie ma się ukochaną osobę. Ona nawet nie zwraca na nas uwagi. Po prostu zabija od środka. To się nazywa zazdrość, nie miłość. Zuzka zawsze miała wszystko. Wszystko, co chciała dookoła siebie. Facetów, wszystko. Ja się zakochałam w Arturze 4 lata temu. On nawet nie zwrócił na mnie uwagi. Nie wiedziałam dlaczego, a potem pojawiła się Zuzka. Oszalał na jej punkcie. Czyli chciałaś być na jej miejscu, tak? Ciągle miałaś nadzieję, dopóki nie zaszła Zuza w ciąży. Ona nie wiedziała, czy tego chce. Nie była pewna Artura. A ja sobie myślałam tylko, ty suko wredna, czemu jeszcze wybrzydzasz? Kiedy wpadłaś na pomysł, żeby ją porwać i podać te leki, które wywołują poronienie? Nie wiem, to był impuls. Na początku chciałam tylko obrzydzić Arturowi Zuzę. Chciałam, żeby zrozumiał, żeby przejrzał na oczy, że to jest po prostu płytka dziewczyna. Co się wydarzyło w jej mieszkaniu? Siedziałyśmy do późna. Ona mówiła, że boi się ciąży, że nie chce być matką, że to jest za wcześnie. Uderzyłam ją. Raz. Nie wiem nawet, jak to się stało. Potem drugi. Myślałam, że nie żyje, ale żyła. Wzięłam samochód na minuty. Podjechałam pod dom. Ściągnęłam ją z 4. piętra. Co chciałaś tym osiągnąć? Skoro ona nie chciała tego dziecka, to Artur i tak by ją zostawił. I to byłaby szansa dla mnie. Tylko tyle. Szansa, żeby z nim być. Tyle. Jak się ma ziomuś, no jak się masz? O, widzisz, telepie. Ale trochę lepiej niż wczoraj. No ale mordo, no udało się, no. Widzisz, 2 dni już powoli przypominasz człowieka, no. Piękna randka, chłopaki. Jaka randka, panie? No zobacz pan na tragedię człowieka. Lolek, co ty za jesełka odstawiasz, co? Kiwasz, chłopie, kiwasz i się dokiwasz. Z roboty wylecisz za takie gierki. A może i na dołek trafisz za obrazę funkcjonariusza na służbie. Ale jak ja, no... Bo ja się czuję obrażony. Zgłosiłeś pobicie potocznemu? Nie zgłosiłeś. Ja za ciebie oczami nie będę świecił. Kto to jest? Co on tu robi, co? Bez ściemy. Się pan na kolegę nie denerwuje, bo kolega tylko pomóc chce. Alkoholikowi w potrzebie. No. To jest Seweryn, no. Zaszył się. 15 raz. Zawsze ten cholerny Esperal albo wydłubie, albo przebije. No, 15 raz. przyszedł po sąsiedzku po prośbie, no. Pomocy potrzebował. No co miałem zrobić? To wymyśliliście to pobicie, żebym przymknął chłopa. A przyszedłbyś, zagadał po ludzku jak człowiek, problem wytłumaczył, flaszkę postawił. Rozwiązanie by się znalazło. Flaszkę, no wiesz, no, ja zawsze myślałem, że ty punktowiec jesteś, no. A ty jednak człowiek. No ale to pokiwałaby jeszcze tutaj ze 2 dni, no zanim chociaż te telepawki przejdą, co? 2 nie. Ale dobę może się uda. Jak mi do autobusu gagatków nie przywiozą. A jaka ma być ta flaszka? Bezalkoholowa. Kupisz mi krzyżówki na cały miesiąc, jesteś mi kwita. No i gitarę. Cześć. Cześć, cześć.
Zwolniłam Artura Wrackiego, prokurator się zgodził. Dostanie zarzuty, ale ma zakaz opuszczenia miasta. Ma też prawo do pozałatwiania swoich spraw, więc od razu pojechał do szpitala do swojej dziewczyny. Odtruli Zuzannę Bojarską. Lekarze powiedzieli, że jej stan jest stabilny i ma szansę utrzymać ciążę. Całe szczęście. To był ciężki dzień. Może skoczymy na piwo? Wiesz co, dzięki, mam jeszcze pełno roboty i nie chcę wrócić zbyt późno do domu. Patrycja musi mieć ojca po prostu. Rozumiem cię. Ja jednak idę. Jakbyś zmienił zdanie, to wiesz. I wyśpij się choć raz. Marka? Jestem sam. Moi ludzie są za bramą. Umowa dotrzymana. Piękne miejsce. Symboliczne. Zmądrzała pani. To oszczędzi nam wiele cierpienia. Nikt nie chce ofiar, ja też nie. Ale pani synowie chyba tego nie rozumieją, co? Pani oddaje władzę, ja zapewniam ochronę. Klub działa jak należy. Drobny procent od wpływów dla mnie i wszyscy zadowoleni. No cześć, synku. Przepraszam, że nie odzwoniłam od razu, ale miałam coś pilnego do załatwienia. No to jak? Będziesz wieczorem? Na kolacji? A, no to świetnie. Do zobaczenia. Przed śmiercią z nikim nie walczył, na ciele nie ma śladów przemocy. Nie ma śladów przemocy. A co, gały to z wrażenia mu wypadły? Śpiewała w kościelnym chórze, a pan Emilian prowadził ten chór. Ty, co ja jestem jakimś twoim przydupasem? No powiedz mi chociaż, gdzie my jedziemy. Pani Elwira musi być w domu. Może coś jej się stało. Dzielnicowa nowa, a porządki stare. Psiarnia jedna, cholera jasna. Magdalena, piękne imię, moje ulubione.